Słuchajcie, dla mnie to ogromna przyjemność móc Wam pokazać urządzenie dla nas bardzo ważne, nazywane roboczo V1. Pierwszy skaner, który powstał w 2015 roku, 64 aparaty, układ cylindryczny. Jeszcze nikt wtedy nie mówił o komercyjnym zastosowaniu skanu. Był to dopiero początek, kiedy dedykowaliśmy te rozwiązania do gamingu i do branży filmowej. Od tego zaczynaliśmy i też warto, żebyście to wiedzieli i zobaczyli, bo to nie jest kwestia miesiąca, dwóch, a nawet roku. Zobaczcie, ile czasu upłynęło do momentu, w którym my jesteśmy w stanie być gotowi z rozwiązaniem, które chcemy stosować komercyjnie i jak wygląda zmiana tejże technologii. I o tym chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali. Chciałbym Wam powiedzieć o komercyjnym zastosowaniu skanu. Jak wiecie, liderzy branży technologicznej potrzebują czasu. Tak samo my go potrzebujemy do tego, żeby stworzyć technologię. Wspomniałem, że od 2015 roku pracujemy nad technologią skanu. Była wykorzystywana w B2B, była wykorzystywana do tworzenia gier, filmów i wielu innych rzeczy. Dziś czas na stosowanie komercyjne, o którym chciałbym Wam dużo więcej powiedzieć. W tym momencie jesteśmy gotowi do tego, żeby instalować pierwsze urządzenia, zapraszać Was do skanowania i tak naprawdę wprowadzać Was, przekroczyć granice świata rzeczywistego ze światem wirtualnym i pokazać, jak ten świat będzie wyglądał, jak my go widzimy, jak my go definiujemy. I on jest zaklęty pod piękną nazwą Metaverse i chciałbym o tym Metaversie z Wami porozmawiać. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie kilka słów na temat metaversu, jaki znacie dziś. Wiele wiodących firm, które buduje metavers, zachęca Was do tego, żebyście wkroczyli do świata wirtualnego, zostali w nim i nabywali usługi i produkty, ale nadal wirtualne. Naszym zadaniem jest przygotowanie Was do tego, żebyście mogli wrócić z produktami do świata rzeczywistego. Dla nas Metaverse, moi drodzy, to przede wszystkim miejsce, które jest nowym środowiskiem dostarczania usług i produktu. I to będzie wyglądało po naszej stronie znacznie inaczej, jak tylko kupienie czegoś wirtualnie pod tytułem nowa działka, nowy dom czy nowa podróż. Cokolwiek to nie będzie dla nas wirtualne. Dlaczego? Bo jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby Was zabrać ze świata rzeczywistego, wprowadzić do świata wirtualnego i w tym wirtualnym świecie pozwolić na nabycie nowych produktów i usług. Jak ma to wyglądać? Słuchajcie, przede wszystkim wyobraźcie sobie przykład nowych zakupów. To nie jest tylko kwestia tego, że wirtualnym spacerem odwiedzicie swój ulubiony sklep, że swój ulubiony sklep, który narodził się we Francji, ma 20 butików na całym świecie i możecie odwiedzić butik w Japonii, butik we Francji, butik w Niemczech i nagle wybrać sobie dany produkt z półki, będąc w tym sklepie na spacerze. To tylko początek. Przede wszystkim mamy Wasze dane, a raczej Wy jesteście w posiadaniu własnych danych sparametryzowanych własnego ciała i to nagle pokazuje nowe możliwości. Jaka jest pierwsza możliwość? Taka, że możecie w tym butiku przymierzyć swoją koszulę, zobaczyć, czy ona Wam pasuje, czy tak dobrze w niej wyglądacie, jak się spodziewaliście, ale to dopiero pierwszy krok. Co jest drugim krokiem? Na przykład to, że zostanie dla Was zrobione na miarę, a to już całkowicie inny wymiar możliwości dostarczenia spersonalizowanego produktu. Nie mówimy tu tylko o personalizacji, jeżeli chodzi o design, przede wszystkim o personalizację, jeżeli chodzi o Wasz wygląd, Wasze ciało, Waszą budowę. Jak wielokrotnie wspominałem, człowiek jest asymetryczny, więc wszystko, co zostaje przygotowane dla niego na miarę, jest idealne w rozumowaniu, najlepiej spasowane do niego. Słuchajcie, przyszłością jest indywidualizacja, personalizacja i podejście do człowieka jako do jednostki i możemy mnożyć Wam masę przykładów, dlaczego tak się dzieje. Słuchajcie, to tylko jeden z przykładów, jak mogą wyglądać zakupy i chciałbym, żebyście z pamięci historycznie sięgnęli do tego, jak do tej pory robiliście zakupy. Kiedyś te zakupy odbywały się w sposób bezpośredni. Wybieraliście się do swojego ulubionego centrum handlowego, galerii handlowej czy sklepu, mierzyliście ten produkt i kiedy byliście na niego zdecydowani, kupowaliście go na miejscu i wracaliście z nim do domu. Potem nastąpiła nowa era pod tytułem internet i zakupy online. Na początku duże marki wcale nie były tego świadome, że tak właśnie będzie wyglądała sprzedaż przyszłości. Co mam na myśli? Słuchajcie, czy ktoś sobie wyobrażał i zdawał z tego sprawę, że będę kupował ubrania, buty bez przymierzenia ich? Raczej nie.
Jak rozwiązali ten problem? No było masę obaw, ale ludzie zaczęli chodzić do sklepu, mierzyć to obuwie, potem wracali do domu i kupowali to obuwie dopiero po tym, jak się z nim zapoznali. Ale co było następstwem? Następstwem był przykład tego, że mogli coś kupić, a potem odesłać. I macie na to odpowiedź, jak zaszczepiło się nowe środowisko i nowe narzędzie do tego, żeby nabywać produkty. Dziś macie szansę być częścią nowego narzędzia i środowiska pod tytułem Metaverse. W Metaverse, jeżeli wy będziecie sobą, a to jest najważniejsze dla nas, pokazać wam, że to wy nadal, oczywiście możecie zmieniać masę parametrów, po to macie centrum zarządzania własnym awatarem, możecie sprawdzać wiele rzeczy, ale przede wszystkim możemy dla was budować produkty dedykowane tylko wam. My wybraliśmy drogę digitalu w 2015 roku. Wspominałem też o zakupach i o tym, jak one się rozwijały. Jak byliście w sklepie, przeszliście przez zakupy online i już pomijam wszystkie inne narzędzia, które się pojawiały podczas tego, jak był produkt prezentowany, zdjęcia 360 stopni i rozwój cały czas fotografii. Chciałbym wam pokazać i powiedzieć więcej na temat tego, dlaczego uważam, że jesteśmy na najlepszej drodze. Kiedy zaczynaliśmy w 2015 roku wchodzić do przestrzeni digitalu, nie mówiliśmy o komercyjnym użyciu. Skupiliśmy się na grach komputerowych, skupiliśmy się na przestrzeni filmu, nie myśleliśmy o komercyjnym użyciu. Potrzebowaliśmy odpowiednią ilość czasu, by być do tego gotowym, ale nie tylko po naszej stronie, ale po stronie całego środowiska, które buduje przestrzeń do tego, byśmy mogli dostarczać skany z naszej strony. Dziś gigant, który reprezentuje social mediowe portale i portale komunikacji, mówi: nie wystarcza nam tylko fotografia, nie wystarcza nam tylko awatar stworzony w formie cartoons. Teraz potrzebujemy hiperrealistycznego skanu, by móc wprowadzić ciebie do świata wirtualnego. Wróćmy proszę na chwilę do Metaverse. Tak jak zauważyliście, mamy pomysł na to, jak wprowadzić wyróżnik tego i czym będziemy wyjątkowi w tym metaversie. Wyjątkowością będzie to, że jesteśmy odpowiedzialni za podróż waszą ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego. Dajecie siebie, czy dajecie wszystko, co jest niezbędne, by każdy produkt i usługa była dedykowana wam. Tak my na to patrzymy. Tak patrzymy na nowe możliwości spotkań, na nowe możliwości zakupów, na nowe możliwości pod każdym względem. Chciałbym, byście także pamiętali o jednej rzeczy. To, żeby rozwinęła się technologia, potrzebny jest czas. To, jak rozwija się dana usługa, jest uzależnione od bardzo, bardzo wielu aspektów środowiskowych. To nie tylko my z najlepszej jakości danymi, ale to nasz partner z tym, czy jest gotowy te dane odebrać i wykorzystać w odpowiedni sposób, czy dobrze je zagospodarować. Chciałbym wyjaśnić wam to na odpowiednim przykładzie. Jak patrzyliście na rozwój technologii danego produktu, potrzebowaliśmy X lat. Zobaczcie pierwszy smartfon, zobaczcie, czym ten smartfon jest dziś. I tu stawiam kropkę, to nie wymaga dodatkowego żadnego komentarza. Jeżeli popatrzymy na rozwój sprzedaży, zwróćcie uwagę, na samym początku wasza galeria, wasz sklep, potem internet, potem przeobrażenie tego internetu i odpowiednie połączenie z digitalem, a dziś mówimy o tworzeniu nowej przestrzeni, na którą możemy być, nawet którą powinniśmy, być otwarci. My nie wiemy, jak będzie wyglądał Metaverse. Liderzy tego rynku mają różny pomysł na to, jak stworzyć to środowisko, jak zaprosić was do tego świata. Naszą misją i celem jest bezpieczny transfer, czyli bezpieczna podróż ze świata rzeczywistego do wirtualnego, po to, by móc wrócić z odpowiednimi korzyściami z tego świata w postaci produktu czy usługi. To jest nasza misja i cel. Domyślam się, że będziecie pytali o to, czy my tworzymy własny Metaverse. Więc wyprzedzę to pytanie i powiem: nie tworzymy metaversu, tworzymy część, która jest moim zdaniem najbardziej istotna, czyli bezpieczne wprowadzenie was do tej przestrzeni. Wy będziecie decydować, w której części tego metaversu będziecie. Wy będziecie decydowali o tym, z jakich usług chcecie korzystać. Wy będziecie też przez ten czas edukowani, będziecie poznawali i mogli porównać. Ja jestem przekonany o jednej rzeczy. Mamy szansę, my jako Wolf, jako Hero, współtworzyć ten świat tak, żeby był najlepszym dla was, a wy macie szansę być jego częścią już teraz.